Follow-up jest królem sprzedaży, tak samo jak królem łód jest karaś, więc dzisiaj pokażę Ci moją technikę na zautomatyzowanie follow-upów telefonicznych i mailowych, które jeszcze mało tego, że mają kontekst, to są w pełni automatyczne. Korzystam z CRM-a HubSpot, który ma aplikację na telefon, którą teraz pokażę. Aplikacja prezentuje się w sposób następujący. Teraz przyszedłem sobie do wybranego kontaktu, nie będę jej opisywał, bo to nie jest moim celem. I załóżmy, że chcemy wykonać telefon. Klikam sobie więc w tym celu call. Nie mogę dzwonić, ponieważ jest to numer, z którego właśnie korzystam. I teraz tak, w N8N mam taki warunek, że jeżeli w tym momencie wybiorę busy, live message, albo właśnie inne te statusy, które mówią mi o tym, że lead nie odebrał telefonu, niech to na przykład będzie busy, za około 4 sekundy powinien dostać SMS-a, który będzie miał jeszcze kontekst tego, co pisałem w mailu, ponieważ zaraz Ci pokażę, jak to działa dokładnie. Jest SMS, że czy możemy porozmawiać. I teraz jeszcze też przejdę do Gmaila. Jest też e-mail. I teraz Ci pokażę, jak to wszystko działa. Elementem, który wyzwala całą automatyzację, jest webhook, który jest wyzwalany przez prywatną apkę w HubSpocie. Teraz przejdę do HubSpota, żeby pokazać Ci, w którym miejscu to jest. A jest to w ustawieniach, czyli w tym miejscu, i w Private Apps. Taką apkę możesz sobie stworzyć klikając Create a Private App, dajesz jakieś logo, opisujesz to, co tu jest najważniejsze, to w tym miejscu zaznaczasz wszystkie uprawnienia, jakie musisz nadać tej aplikacji. W tym przypadku, jeżeli chcemy wysyłać SMS-y, maile, tylko wystarczy tak naprawdę kontakt, wszystkie te elementy. I to, co jest najważniejsze, to jest webhook. Tutaj dodajemy naszego webhooka z N8N oraz tutaj sobie tworzymy, damy jakiś przykładowy webhook. I tu tworzymy sobie subskrypcję, na jakie wydarzenia ma reagować ten webhook. Więc tu wybieram sobie wersję rozszerzoną, call, i chcemy, żeby było tworzone, żeby event był tworzony, kiedy jest create. Tu mi pisze, że potrzebuję tego uprawnienia, natomiast ja tego teraz nie będę robić, ponieważ już mam taką aplikację, więc teraz do niej przejdę. No i wygląda to w taki sposób. Kiedy jest wyzwalany ten webhook, podczas stworzenia zalogowania telefonu, pobieramy sobie jego konkretne dane. W tym webhooku powinno być jego ID, jest to Object ID, i potrzebujemy sobie do tego celu wywołać customowy request. Ten node wbudowany HubSpotowy w N8N jest bardzo ubogi, natomiast można to zrobić sobie właśnie w sposób customowy. I to, co nas najbardziej interesuje, to chcemy sobie odfiltrować wszystkie statusy, outcome'y, które są udane, czyli w tamtym przypadku to jest po prostu connected. Cała reszta się pod to kwalifikuje. Tu trzeba sobie wstawić swoje ID w tym miejscu i to ID trzeba sobie wziąć jeżeli outcome jest taki, jaki chcemy, no to w tym przypadku pobieramy sobie więcej danych. To, co nas interesuje w tym przypadku, to chcemy sobie pobrać kontakt, który jest powiązany z tym callem. Następnie pobieramy jego wszystkie dane przez tego właśnie noda w N8N. I teraz to, co jest mega ważne, to pobieramy sobie z Gmaila, bo ja używam Gmaila do tego, ostatnie 10 maili, które były wysłane do tego klienta, żeby mieć po prostu kontekst. I mając ten kontekst, tutaj trzeba ten kontekst troszkę oczyścić, ponieważ jak pobieramy całość maili, to tam są jakieś stopki, tam są elementy, które nas nie potrzebują, więc chcemy te parę maili zebrać do jednego miejsca. Następnie chcemy wywalić wszystko, co jest po pozdrawiam, tak dalej, całą stopkę, która jest w HTML-u, żeby mieć już dane, które będą piękne, przyjemne i oczyszczone. I to właśnie dzieje się w tym miejscu. Oczywiście to jest taki skrypt, który usuwa właśnie te wszystkie niepotrzebne elementy. I naszym sercem jest agent, który oczywiście ma tutaj odpowiedni prompt. Dostaje tutaj też informacje o ostatnich 10 mailach. Tu jest też taki prompt, który sobie napisałem na swoje potrzeby. I to, co ten AI generuje, to jest plik JSON, w którym jest temat maila, body maila oraz jest SMS. W sensie tekst tego SMS-a. No i mając coś takiego, możemy takiego SMS-a oraz maila wysłać. Ja używam do tego AWS-u, jest AWS SES. Możecie tu skorzystać tak naprawdę z Gmaila, Microsoftu. Tutaj potrzebuję mieć numer telefonu bez plusa, potrzebuję mieć tylko sam wyłącznie numer telefonu plus prefiks. I mając numer telefonu,
wysyłam sobie SMS-a przez wybranego dostawcę, to może być Twilio, to może być Apiofonika, to może być co innego. Jeżeli chcesz dostać tego workflowa, no to w komentarzu oraz w opisie znajdziesz link do niego, możesz sobie go bezpłatnie pobrać. Natomiast jeżeli jesteś biznesem i chciałbyś sobie coś takiego u siebie wdrożyć, to też znajdziesz do mnie kontakt, możesz i pomogę Ci coś takiego właśnie wdrożyć. Na razie.